Ten samochód to nie jest zwykły Mercedes. Nie jest to też po prostu szybki Mercedes. To jest samochód, który powstał z jednego powodu, żeby być ekstremalnym. I właśnie takim autem jeździ Boxdel. A kim jest w ogóle Boxdel? Internet zna go od lat. Zaczynał jako klasyczny twórca YouTube. Budował swoją rozpoznawalność stopniowo. Z czasem jednak stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego internetu. Buxton. Dla jednych kontrowersyjny, dla innych skuteczny biznesowo. Ale niezależnie od opinii, jedno jest pewne. Boxdel od dawna nie jest tylko youtuberem. Jest współtwórcą wielu projektów. Brał udział w inicjatywach takich jak GOATS. Współpracował z twórcami pokroju Wardęgi, Wojtka Goli, Kacpra Błońskiego czy Izaka. Jest też jednym z głównych ludzi stojących za Federacją Fame MMA. To oznacza jedno. Od wielu lat funkcjonuje w świecie dużych projektów i dużych pieniędzy. I kiedy ktoś dochodzi do takiego poziomu, bardzo często zaczyna realizować swoje pasje. U jednych są to zegarki, u innych nieruchomości, a u jeszcze innych samochody. W przypadku Boxdela widać wyraźnie, że motoryzacja to nie jest dodatek do wizerunku. To jest realna zajawka, bo samochód, który wybrał, nie jest bezpiecznym wyborem. Jest wyborem maksymalnie ekstremalnym. Boxdel dosłownie parę dni temu odebrał swój nowy samochód. Mercedesa AMG GT Black Series. I to zdanie już samo w sobie mówi bardzo dużo. Bo żeby zrozumieć, czym jest Black Series, trzeba najpierw zrozumieć, czym w ogóle jest AMG GT. Mercedes AMG GT powstał jako duchowy następca legendarnego SLS AMG. SLS był samochodem symbolicznym. Skrzydlate drzwi, ogromne V8. Auto stworzone jako wizytówka działu AMG. Kiedy Mercedes zakończył produkcję SLS-a, potrzebował nowego, flagowego modelu sportowego. Czymś takim właśnie stał się AMG GT. Długa maska, silnik z przodu, napęd na tył. Klasyczna koncepcja sportowego auta, ale z nowoczesną technologią. AMG GT od początku miał być czymś więcej niż tylko szybkim Mercedesem. Miał być pełnoprawnym konkurentem dla Porsche 911, Ferrari i Aston Martina. Na bazie tego modelu zaczęły powstawać kolejne odmiany. Coraz mocniejsze, coraz bardziej torowe, coraz mniej kompromisowe. Aż w końcu Mercedes doszedł do punktu, w którym powiedział: zróbmy najbardziej radykalną wersję, jaką jesteśmy w stanie stworzyć. I tak właśnie powstał Black Series. W świecie AMG nazwa Black Series ma ogromne wręcz znaczenie. To nie jest pakiet stylistyczny, to nie jest wersja z większymi felgami. Black Series oznacza maksymalną moc, jaką da się wyciągnąć z danej konstrukcji. Maksymalne odchudzenie, maksymalną aerodynamikę i maksymalny fokus na tor. To są samochody, które powstają nie z myślą o komforcie. One powstają z myślą o osiągach. AMG GT Black Series jest właśnie takim autem. To samochód, który w swojej filozofii jest bliżej wyścigówki niż auta drogowego. Najlepszym dowodem na to jest jego sylwetka. To nie jest eleganckie coupé, to jest agresywna, niska, szeroka maszyna. Ogromne wloty powietrza z przodu. Potężny splitter poszerzony nadkola i gigantyczne tylne skrzydło. Każdy element nadwozia ma swoją funkcję. Nic nie jest tu tylko dla wyglądu. Ten samochód został zaprojektowany tak, żeby przy dużych prędkościach generować ogromny docisk. Czyli im szybciej jedziesz, tym mocniej auto przykleja się do asfaltu. To jest cecha samochodów torowych, a nie zwykłych sportowych aut. Pod maską AMG GT Black Series pracuje 4-litrowe V8 biturbo, ale to nie jest to samo V8, które znajdziesz w zwykłym AMG GT. W tej wersji zastosowano tak zwany
płaski wał korbowy. To rozwiązanie, stosowane w autach stricte sportowych, daje ono szybszą reakcję na gaz, możliwość wkręcania się na wyższe obroty, bardziej wyścigowy charakter. Efekt? Około 730 koni mechanicznych w seryjnej wersji. To już na starcie czyni Black Series jednym z najmocniejszych seryjnych Mercedesów w historii. I mówimy o aucie z napędem na tył. Bez żadnego 4x4, bez asekuracji. To oznacza, że cała ta moc trafia tylko na tylną oś. I to jest bardzo ważna informacja, bo to pokazuje, że Black Series nie jest autem dla każdego. To samochód, który wymaga umiejętności, wymaga respektu. I właśnie dlatego jest tak interesujący z perspektywy kanału motoryzacyjnego. No dobra, skoro wiemy już, kim jest Boxtel i czym jest AMG GT Black Series, to teraz wejdźmy nieco głębiej. Bo to auto nie jest wyjątkowe tylko dlatego, że ma 730 koni. Ono jest wyjątkowe dlatego, jak te 730 koni zostało zbudowane i wykorzystane. Silnik. W standardowym AMG GT mamy 4.0 V8 Biturbo. W Black Series ta jednostka została przebudowana. Najważniejsza zmiana? Jak już wspomniałem wcześniej, płaski wał korbowy. Większość silników V8 ma wał krzyżowy. To rozwiązanie daje charakterystyczne, głębokie brzmienie. Płaski wał jest stosowany w autach bardziej wyczynowych, często w Ferrari. Co to daje? Silnik może szybciej się wkręcać, ma bardziej bezpośrednią reakcję na gaz, jest bardziej nerwowy, bardziej agresywny. To nie jest tylko kwestia dźwięku, to zmienia sposób oddawania mocy. Black Series nie buduje mocy jak luksusowy GT, on ją wystrzeliwuje. W Black Series zastosowano większe turbosprężarki niż w zwykłym AMG GT. Zmodyfikowano też układ dolotowy, intercooler i system chłodzenia. Dlaczego? Bo przy takiej mocy najważniejsze jest jedno – temperatura. Samochód torowy musi wytrzymać wielokrotnie ostre okrążenia. To nie jest auto na jedno przyspieszenie spod świateł, to auto ma być stabilne przy ekstremalnym obciążeniu. AMG GT Black Series korzysta z 7-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni AMG Speedshift. Skrzynia jest umieszczona z tyłu w układzie transaxle. Co to oznacza? Lepszy rozkład masy. Silnik z przodu, skrzynia z tyłu. Efekt? Samochód jest bardziej wyważony. Ma lepszą stabilność przy dużych prędkościach, lepiej reaguje w zakrętach. Takie rozwiązania są stosowane w autach stricte wyczynowych. W Black Series zawieszenie jest w pełni regulowane. Można zmieniać geometrię, twardość, ustawienia pod konkretny tor. To nie jest marketingowy tryb sport. To jest realna możliwość dostosowania auta pod konkretne warunki. I tu widać różnicę między sportowym autem a torową maszyną. Black Series generuje ogromny docisk. Tylne skrzydło jest regulowane, przedni splitter ma aktywne elementy. Przy wysokich prędkościach samochód generuje setki kilogramów docisku. Co to daje? Przy 250-300 km na godzinę auto jest stabilniejsze niż wiele sportowych samochodów przy 150 na godzinę. To jest poziom inżynierii, który pokazuje, że to auto było projektowane konkretnie pod tor. AMG GT Black Series ustanowił oficjalny rekord Nürburgringu dla seryjnych samochodów drogowych w swoim czasie. I to jest bardzo ważne, bo rekord na Nordschleife nie bierze się z marketingu. To 20 km wymagającego toru. Tam nie da się oszukać fizyki. To oznacza, że Black Series to nie tylko mocna maszyna. To kompletne i w pełni dopracowane narzędzie. Jeżeli zestawimy Black Series z Ferrari czy Lamborghini, zobaczymy różnicę filozofii. Ferrari często skupia się na lekkości i emocji. Lamborghini na dramatycznym designie i show. A Black Series? Oni skupiają się na torze. On nie chce być ładny, on chce być szybki. To zupełnie inny charakter. Czy ma coś wspólnego z SLR McLaren? To ciekawe pytanie. Mercedes SLR McLaren był projektem zupełnie innej epoki. Był wspólnym dziełem Mercedesa i McLarena. Miał silnik V8 z kompresorem, był bardziej GT niż torową maszyną.
AMG GT Black Series jest duchowym następcą SLS-a, a nie SLR-a, ale łączy je jedno. Oba modele były pokazem możliwości działu AMG. Oba miały być demonstracją siły technologicznej marki. Różnica? Black Series jest znacznie bardziej skupiony na torze niż SLR. Okej, ale przecież Boxtel wspomniał w przestrzeni publicznej, że jego samochód ma 1000 koni, a to oznacza, że musiał przejść odpowiednie modyfikacje. I jeżeli Boxtel rzeczywiście zmodyfikował swoje auto do poziomu powyżej 1000 koni, to oznacza bardzo poważny projekt. Silnik M178 LS2 w Black Series ma potencjał tuningowy, ale żeby dojść do 4-cyfrowej mocy potrzebne są większe turbosprężarki, wzmocnione wnętrze silnika, inne wtryski, nowe mapy. Często modyfikacja układu wydechowego. To nie jest lekki Stage 1, to jest ingerencja w konstrukcję. A to pokazuje, że mówimy o poziomie zaawansowanej motoryzacji. Dlaczego to auto pasuje do Boxdela? Bo to nie jest samochód kompromisowy. To nie jest bezpieczny wybór. To nie jest coś, co kupujesz, żeby się spodobać wszystkim. To jest auto dla ludzi, którzy lubią ekstremum. A Boxdel od lat funkcjonuje w przestrzeni, w której ekstremum jest normą. No dobra, skoro wiemy już, czym jest AMG GT Black Series od strony technicznej, pora zejść na ziemię, bo czym innym są rekordy i liczby, a czym innym jest życie z takim samochodem na co dzień. I tutaj zaczynają się prawdziwe pytania. Czy tym autem da się jeździć codziennie? Technicznie tak. AMG GT Black Series ma homologację drogową. Ma klimatyzację, ma multimedia, ma kamery i czujniki, ale prawda jest taka, że to nie jest samochód stworzony do codziennego przemieszczania się. Zawieszenie jest twarde, prześwit jest bardzo niski. Widoczność z tyłu ograniczona. To auto najlepiej czuje się na pustej drodze, na torze, w warunkach, w których może wykorzystać swój potencjał. Jazda nim w korkach to trochę jak chodzenie w butach narciarskich po galerii handlowej. Da się, ale nie po to one powstały. Black Series stawia sprawę bardzo jasno. Komfort jest drugorzędny. Najważniejsze są emocje. Każda nierówność drogi jest odczuwalna. Każdy ruch kierownicy jest natychmiastowy. Każde dodanie gazu ma swoje konsekwencje. I to jest piękne, bo to auto nie filtruje świata. Ono pokazuje go dokładnie takim, jakim jest. Przy spokojnej jeździe można zejść do kilkunastu litrów. Przy dynamicznej spalanie przestaje mieć znaczenie. Bo jeśli kupujesz Black Series i zastanawiasz się nad spalaniem, to znaczy, że kupiłeś złe auto. Kupno AMG GT to dopiero początek. W takim aucie komplet opon sportowych to zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tarcze i klocki hamulcowe kolejne dziesiątki tysięcy. Serwis 5-cyfrowe kwoty. I to nie jest straszenie. To jest normalność w tym segmencie. To poziom, na którym utrzymanie auta kosztuje tyle, co zakup nowego kompaktu co kilka lat. Polisa OC/AC dla samochodu wartego około 2 miliony złotych to również poważne kwoty. Często kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. To kolejny element, który pokazuje, że to auto jest dla ludzi, którzy mają stabilne zaplecze finansowe. Czy to auto jest praktyczne? Nie, ale nie musi takie być. Black Series nie ma być praktyczny. On ma być wyjątkowy. To auto, które jest drugą lub trzecią zabawką w garażu. Nie jest jedynym środkiem transportu. Czy Black Series to dobra inwestycja? Wersje Black Series są produkowane w ograniczonych ilościach. Historia pokazuje, że najbardziej ekstremalne wersje modeli najczęściej trzymają wartość najlepiej. Czy to gwarancja zysku? Nie. Ale jest duża szansa, że to auto nie straci gwałtownie na wartości, a w dłuższej perspektywie może być nawet kolekcjonerskie. Dlaczego ten wybór ma sens? Bo Boxtel nie kupił pierwszego lepszego super samochodu. Nie kupił SUV-a, nie kupił komfortowej limuzyny. On wybrał auto, które jest symbolem ekstremu. To pokazuje, że interesuje go motoryzacja jako pasja. Interesuje go technologia, interesuje go top możliwości. To jest wybór pod zajawkę i zasięg na YouTube.
To jest wybór osoby, która już osiągnęła bardzo dużo, ma stabilność finansową i teraz postanowiła spełniać marzenia. Podsumowując, Boxdel jeździ Mercedesem AMG GT Black Series, samochodem, który seryjnie ma 730 koni, jest jednym z najbardziej ekstremalnych Mercedesów w historii. Powstał z myślą o torze i jest symbolem bezkompromisowej motoryzacji. To wybór, który idealnie pasuje do jego stylu życia. Jeśli podoba Ci się taki format, czym jeździ konkretny influencer, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, kogo sprawdzić następnego. Subskrybuj 0100, żeby nie ominęły Cię kolejne filmy. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, to wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie. Do następnego. Hej!